Cześć, ja jestem Banach i pokażę Wam dzisiaj fajne, bezprzewodowe słuchawki z ANC od firmy OneMore, a konkretniej Piston Buds Pro. A paluszki w nich maczała też sztuczna inteligencja. Słuchawki dostajemy w ładnym, estetycznym pudełku, a w środku znajdziemy słuchawki, kabel do ładowania, USB-C oczywiście, wymienne gumki oraz jakieś papierki z instrukcją. Słuchawki można podzielić na dwa elementy. Jeden to same słuchawki, a drugi case powerbank właśnie na te słuchawki. Jakość wykonania zarówno słuchawek, jak i powerbanka jest na bardzo dobrym poziomie. Nie trzeszczy ani nic się nie rusza. Na case'ie nie znajdziemy żadnych przycisków, a jedynie diodę LED oraz złącze do ładowania. By dostać się do słuchawek, musimy uchylić klapkę, która przed niepożądanym otwarciem jest zabezpieczona mocnym magnesem. Zresztą same słuchawki też trzymają się na magnesie i to dość mocnym, bo jak tak nimi ruszam, to w ogóle nie wypadają, więc na pewno przez przypadek też nie wypadną. Słuchawki wykonane są bardzo estetycznie, są niewielkie i dzięki czemu nie rzucają się w oczy, nawet w małych uszach. Ogólnie są bardzo wygodne i mimo swojego kanciastego kształtu nie stawiają dużego oporu na wietrze, dzięki czemu nie gwiżdżą. Przyglądając się im dokładnie możemy zauważyć, że w sumie są ładne i nic specjalnego na nich się nie kryje, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Bo od frontu słuchawek został dyskretnie ukryty dodatkowy panel służący do sterowania nimi. Za jego pomocą możemy m.in. odbierać połączenia, czy włączyć i wyłączyć aktywną redukcję hałasu. Fajnym dodatkiem jest to, że jak słuchamy sobie muzykę i wyciągniemy słuchawkę z ucha, to dźwięk zatrzymuje się automatycznie. A jak już przy słuchaniu czegokolwiek jesteśmy, to warto wspomnieć, że słuchawki mają bardzo małe opóźnienie, więc oglądanie filmów czy granie w gry naprawdę nie będzie sprawiało nam problemu. Nie możemy zapomnieć również o aplikacji do sterowania słuchawkami, o której trochę więcej opowiem później. A teraz to co najważniejsze, czyli dźwięk. Jest on dobrej jakości, czysty i pozbawiony szumów i usłyszymy wiele detali. Domyślnie dźwięk jest ukierunkowany w stronę mocniejszego basu, ale jeśli nam to nie odpowiada, możemy skorzystać z equalizera wbudowanego w aplikację. Warto dodać, że dźwięk jest porównywalny, a nawet odrobinę lepszy niż ten u konkurencji, jeżeli mówimy o podobnej cenie. Gdy włączymy pełną redukcję szumów, dźwięki otoczenia są wyraźnie mniej słyszalne, ale nie znikają całkowicie. Gdzieś w tle delikatnie przebija się jadące auto czy głośno rozmawiający ludzie, ale jak na tą cenę, za jaką kupujemy te słuchawki, to ANC jest naprawdę fajne. Słuchawki bez trudu mogą służyć nam też do rozmów. Na każdej z nich znajdują się dwa mikrofony, które wyłapują nasz głos, dzięki czemu rozmówca będzie słyszeć nas bardzo wyraźnie. Zwłaszcza, że oprogramowanie zainstalowane w tych słuchawkach pozwala odciąć dźwięk otoczenia, podbijając przy tym nasz głos. W praktyce działa to dobrze i problem z rozmową miałem tylko w naprawdę bardzo głośnym miejscu. A teraz pytanie, ile te słuchawki wytrzymują? W sensie, na ile starcza bateria? U mnie podczas testów z włączonym ANC i głośnością na poziomie około 60%, bateria w słuchawkach starczała na około 4,5 godziny do 5 godzin słuchania muzyki, oglądania filmów czy grania w gry. Musimy jednak pamiętać, że podczas rozmów bateria troszkę szybciej leci. Natomiast z wyłączonym ANC bateria starczała na około 6,5 do 7 godzin słuchania muzyki, przy głośności również około 60%. Czy jest to długo? No niektórzy powiedzą, że nie, bo są słuchawki, które wytrzymują dłużej, inni powiedzą, że tak, ale tak szczerze mówiąc, ja chyba nigdy w życiu nie słuchałem muzyki dłużej niż 2 czy 3 godziny, więc moim zdaniem bateria w zupełności wystarcza. W ogóle dajcie znać, ile wy słuchacie muzyki na takich słuchawkach, w sensie ile godzin za jednym razem. A jak wyciągamy te słuchawki z uszu, to lądują one w pudełeczku, które je ładuje i w 5 minut ładowania mamy zapas energii na około godziny słuchania muzyki, więc nie jest źle. Cały zestaw załadowany do pełna starczy na około 28, może nawet 29 godzin słuchania muzyki. Słuchawki zostały wyposażone w technologię Bluetooth 5.2, dzięki czemu bez problemu łączą się z każdym telefonem czy komputerem. Niestety nie znajdziemy tam wsparcia dla kodeków, które obsługują wyższą prędkość transferów, jak na przykład LDAC. Samo parowanie słuchawek jest bajecznie proste. Po pierwszym skonfigurowaniu słuchawek, czyli wiecie, wchodzicie w ustawienia i podrzucacie, że te słuchawki mają się łączyć z waszym telefonem, wszystko potem dzieje się automatycznie. Wystarczy, że otworzycie pudełeczko, wyciągnięcie słuchawki, no i nim włożycie do uszu, to już są one połączone z waszym telefonem i nie ma problemu, czy to jest iOS, czy Android, wszystko działa bardzo ładnie, a zasięg to około od 10 do 15 metrów. I tutaj musicie też wziąć poprawkę na to, jaki macie telefon, bo jeżeli macie telefon, który ma słabszego Bluetootha, no to automatycznie zasięg będzie słabszy. Wcześniej wspominałem coś o aplikacji, tak, jest tutaj apka, którą warto pobrać, przede wszystkim dlatego, że dzięki niej możemy zaktualizować nasze słuchawki, jeśli wyjdzie jakaś łatka, co na pewno wpłynie na jakość dźwięku. Poza tym dzięki niej jesteśmy w stanie w pełni wykorzystać ich potencjał.
Do korzystania z apki nie trzeba zakładać żadnego konta czy dawać jakichś specjalnych uprawnień, co dla niektórych może być naprawdę ważne. Główne funkcje, jakie znajdziemy w aplikacji, to przełącznik niskiej latencji, inteligentne odtwarzanie, 12 wbudowanych presetów EQ klasy studyjnej i niestandardowe. Oraz coś, co pozwoli nam je spersonalizować, czyli niestandardowe ustawienia dla podwójnego i potrójnego stuknięcia w przycisk dotykowy. W sensie wiecie, sami decydujecie, co poszczególne gesty mają robić. Poza tym znajdziemy tam jeszcze 2 tryby ANC oraz tryb nasłuchiwania otoczenia, czyli coś, co przydaje się podczas rozmowy, bo wtedy nie musimy wyciągać słuchawek z uszu, tylko słyszymy, co ten ktoś mówi do nas. Jeśli natomiast ciekawią Was pełne dane techniczne udostępnione przez producenta, to wyświetlają Wam się one na ekranie, a ja zgrabnie przejdę do podsumowania. Moim zdaniem są to naprawdę dobre i warte swojej ceny słuchawki. Jakość dźwięku, biorąc pod uwagę to, ile za nie płacimy, jest naprawdę na wysokim poziomie, bez znaczenia na to, jaką muzykę słuchamy. Słuchawki grają dobrze i nie męczą, a ANC też działa bardzo dobrze. Największym minusem może być bateria, która mogłaby być trochę większa, ale mówiąc zupełnie szczerze, nigdy nie słuchałem tyle muzyki za jednym razem, żeby rozładować jakiekolwiek bezprzewodowe słuchawki.